Cmentarz dla zwierzaków, czyli Pet Cemetery, ten z 1989 roku, rzeczywiście kilka ładnych lat to już było temu, to już w tym momencie film klasyk, tak, to jest kultowy horror, to nie ma dwóch zdań w ogóle na ten temat, ale tak się zastanawiałem, czy ten film, bo Stephen King miał takie problemy w latach 80., 90., że gro jego filmu były, delikatnie mówiąc, słabe. No niespecjalnie ta jego twórczość się fajnie przykładała, więc dzisiaj zastanowimy się, czy to rzeczywiście fajnie wygląda po latach, czy to cały czas, powiedzmy, w pewien sposób straszy i wygląda dobrze, jak do tego ten film się ma aktorsko, bo rzeczywiście było kilka przetasowań i w ogóle jak to się ma do współczesności, bo fabuła tylko zarysuje, bo rzeczywiście nie ma chyba potrzeby. Nasz doktor Creed, Louis Creed w tejże roli pojawia się Dale Midkiff i wraz z rodziną przyjeżdżają do Maine, tak, do Bangor, niedaleko zresztą w ogóle domu Stephena Kinga, bo tak to sobie wymyślił, on napisał scenariusz na podstawie swojej twórczości. Przyjeżdża, no i tak, jak najbardziej, on, żona, dwójka dzieciaków, no i problem jest taki, że po ulicy obok śmigają cały czas jak szalone ciężarówki, no i niestety synek ginie, ale okazuje się wcześniej, że jest tutaj cmentarz dla zwierząt, gdzie dzieci, osoby w ogóle chowają zwierzaki, no i tam one mogą wrócić do żywych, można by tak powiedzieć. No i kiedy ten synek jego ginie, ojciec jest bardzo rozpaczony, właśnie robi bardzo głupią rzecz, bo jak się okazało, kiedy te zwierzaki wracają, one już nie są sobą. Więcej nie będę mówił, rzeczywiście nie ma potrzeby. Tutaj widzisz Miko Hughes w roli synka się pojawia w tymże filmie, ale tak się zastanawiałem, bo ten film tak mniej więcej co 3-4 lata gdzieś tam oglądam, coś tam się pojawia i rzeczywiście było dosyć ciekawie, bo jak już mówiłem wcześniej, w roli jednej z głównych, czyli w roli ojca jest Louisa, jest Dale Midkiff, a dobrze wiadomo, że w Hollywood to nie jest tak, że my chcemy ciebie, ty już będziesz. No nie, oczywiście on nie był też pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem do roli Louisa był Bruce Campbell. Nie kto inny jak Ash, jak najbardziej z Martwego Zła. No ale coś się państwo, to właściwie Mary Campbell bodajże, tak? Nie Campbell. Mary Lambert była odpowiedzialna za reżyserię tego filmu i coś się rzeczywiście nie złożyło, że Bruce Campbell się w tym filmie nie pojawił, a szkoda, bo rzeczywiście mogłoby być ciekawie, więc padło na Dale'a Midkiffa. Zastanawiasz się pewnie, kto to jest Dale Midkiff? No ja też jak najbardziej kojarzę go oprócz tego filmu tylko i wyłącznie z jednej innej roli. Był to taki serial Time Tracks, kiedy on przybywa z przyszłości i ma w naszej teraźniejszości ułapać bandziorów. No rzeczywiście go już jakoś nie kojarzę. Aczkolwiek było trochę problemów, ponieważ to jest scenariusz, który został napisany właśnie przez Stephena Kinga na podstawie swojej twórczości i taki był wymóg, że mają się dokładnie trzymać tego, co on tam napisał. Więc no już samo znalezienie lokalizacji było takie, że trzeba było to nakręcić w Maine, bo on sobie nie wyobrażał, żeby to można było robić gdzie indziej. Jednym z największych problemów dla pani reżyser było znalezienie odtwórczyni roli Zeldy. Tak? Jest to siostra naszej żony, jeden z głównych bohaterek, która była bardzo zdeformowana. No i był wielki problem. Oczywiście mam ciekawostkę z IMDb, którymi się będę posiłkował. Mam nadzieję, że ty mnie zaposiłkujesz i jak najbardziej też subem i dzwonkiem z wszystko. Jak lubisz takie materiały, to pewnie. I zaczęła spotykać się, tak, przesłuchiwać 13-latki, bo akurat tyle mniej więcej miała mieć dziewczynka. No i tutaj był taki problem, że im były szczuplejsze, tym były słodsze i bardziej atrakcyjne, powiedziała Lambert. I stwierdzono, że no to nie będzie dobrze, nie będzie to wyglądała, ale miała taki pomysł, a może by rzeczywiście w roli 13-latki obsadzić 13-latka, czyli chłopaka. Wybór padł na Andrew Hubaceka, tak się rzeczywiście chłopak nazywał, bo stwierdziła, że jako chłopak jemu się będzie to podobało, gdyż będzie bardzo ciekawie. Jak będzie pomysł oczywiście, że będzie musiał wyglądać brzydko, będzie musiał kaszleć, będzie musiał pluć, wymiotować i tak dalej. A poza tym ona chciała, żeby to było straszne. To nie mogło być, ta dziewczynka nie mogła być miła, fajna, super świetna, urocza, piękna. No bo nie, akurat takie było założenie. No i rzeczywiście jak zrobiła, jak powiedziała, tak zrobiła i rzeczywiście wyglądało to bardzo dobrze, bo ta Zelda jest złowróżna, pewnie, że tak, jak najbardziej. Musiało rzeczywiście tak wyjść. No nie ma zbyt wielu tutaj gwiazd, nawet jak na obecne standardy. Mówiłem wcześniej, że Miko Hughes się pojawia. To był jego debiut ekranowy. On wtedy miał, bo film kręcono przez 2 miesiące, 31-33 miesiące. Więc jak sobie łatwo pomyśleć, nawet 3 lat chłopak nie miał.
No potem oczywiście stał się gwiazdą horrorów, bo rzeczywiście chociażby wystarczy przypomnieć Nowy koszmar Wesa Cravena, gdzie tam wystąpił i kilka innych produkcji. Zresztą jest, jak masz ochotę na YouTube, możesz sobie obejrzeć Koszmar Dylana bodajże, właśnie z Micką Hughesem, ale jako dorosłym człowiekiem. Taka fanowski film o Freddym Krugerze. Więc tutaj rzeczywiście się działo, tutaj rzeczywiście było dużo pomieszania, ale obsada tak naprawdę nie jest najważniejsza, bo ważne było jak ten film zrobić, jak go pokierować, bo czemu te filmy Stephena Kinga były takie, filmy na podstawie Stephena Kinga były takie słabe? Ponieważ do pewnego momentu przynajmniej, jego twórczość ciężko było przełożyć. Rzeczywiście jego twórczość jest bardzo wizualna i tak naprawdę to musi być zrobione, a wiadomo, że lata 80., 90., no to jeszcze efekty komputerowe nie były tak świetne, makijaż, charakteryzacja to też nie było aż tak bardzo dopracowane. Przypomnę tylko, że Robert Englund musiał siedzieć w fotelu 12 godzin, żeby go ucharakteryzowali do roli Freddy'ego Krugera, bodajże tak, Peter Weller chyba 8 godzin do roli Robocopa, więc rzeczywiście to długo trwało, ale tutaj akurat o tym powiem za chwilę, charakteryzacja jest na bardzo dobrym poziomie, więc ważne było jak to rzeczywiście wszystko ugryźć. No i ta pani reżyser jeździła dosyć konkretnie, lokalizację zwiedzali razem ze Stephenem Kingiem, bo on musiał to wszystko zatwierdzić, on musiał być jak najbardziej na topie, ale ona też, zdarza się tak oczywiście, też nie była pierwszym wyborem, bo pierwszym wyborem do roli reżysera tego filmu był George A. Romero. Oczywiście, że tak, znany nam twórca, no między innymi wiele filmów o zombiaków, też oczywiście omawiałem je w cyklu Kultowe Horrory, ale był taki problem z wytwórnią. Bardzo często to jest tak, że mamy kręcić, powiedzmy, załóżmy, od 1 stycznia do 31 stycznia, no ale się przyciągało. A Romero mówi, słuchajcie, pospieszmy się, bo ja od 2 lutego wchodzę na plan kręcić kolejny film. Tym filmem akurat miał być Monkey Shines. I oni mówią, nie, damy radę. No i okazało się, że nie dali rady, więc podziękował George A. Romero i zawinął się. Oczywiście nie zawinął się ze swojego powodu, tylko że ze studia, więc oni musieli za to zapłacić. Drugim wyborem na fotel reżysera był Tom Savini. Facet, który jest bardziej znany jako twórca, jako magik właściwie efektów specjalnych. Pewnie wszyscy fani od Zmierzchu do Świtu mogą go kojarzyć jako postać Sex Machine, ale też wyreżyserował Świt żywych trupów, bodajże ten z 90 roku, ale on też odrzucił, no i wtedy właśnie wybór padł na Mary Lambert, no i Mary Lambert, która wtedy tak naprawdę była bardziej znana z tego, że reżyserowała teledyski, głównie teledyski bo to były Madonny, bodajże Material Girl i kilka innych, więc jakoś tam niespecjalnie miała doświadczenie w filmach, ale stwierdzono, ok, będzie rzeczywiście dobrze, będzie fajnie i to właśnie jej upór i jej zaangażowanie sprawiło, że pewne rzeczy dotarły, dało się zrobić, tak jak mówiłem, lokalizację, no musiała się zgodzić, ale już na przykład kiedy chciano, tak samo jak było w przypadku Dziewczynki, gdzie zatrudniono bliźniaczki, aktorki, tak samo miało być przy okazji właśnie Gage'a, no jak tutaj widzisz, jak mówiłem wcześniej, tutaj jest widoczny Micką Hughes, ale tak właśnie Paramount Pictures sobie zażyczyło, stwierdził, że to będzie lepiej, będzie taniej, bo wiadomo, że dzieci oczywiście mają ograniczenia, że tam nie mogą, powiedzmy, pracować, że tak powiem, więcej niż tam kilka godzin dziennie i tak dalej, więc to jest wszystko jest pogmatwane, no i wiadomo, łączy się z kosztami, no ale ona akurat tak bardzo się upierała, że stwierdziła, że nie on jest świetny, on jest rewelacyjny, ja go chcę w tej roli widzieć i rzeczywiście postawia na swoim i było dobrze. Zresztą krytycy, tutaj mam ciekawostkę, przez lata krytycy często wyrażali obawy co do wrażenia, jakie udział w tym filmie musiał wywrzeć na młodym Micko Hughesie. I okazało się, że wręcz przeciwnie. Jego role w scenach grozy zostały nakręcone oddzielnie od bardziej niepokojących elementów i brutalnych akcji. Więc no, krótko mówiąc, to jest magia kina, magia ekranu. Oczywiście, że tak, kiedy widzisz, że to powiedzmy na przykład bohater jest cały, no nie wiem, zakrwawiony, i od razu masz przebitkę na Micka Hughesa. On tego nie widzi oczywiście, on gra z aktorem, który no tak sobie zwyczajnie jest w stroju. A potem oczywiście w montażu to wszystko było jak najbardziej zrobione, gdzie tutaj miałem oddzielne. Później on został wmontowany w te sceny, podczas gdy w bardziej intensywnych ujęciach akcji wykorzystano dziecięcy manekin. Więc rzeczywiście akurat jego wzięto i nie było problemu jak najbardziej. A jeszcze dodatkowo jest na początku, kiedy mamy scenę otwarcia, tak, czołówkę, podczas napisów początkowych słychać jak dzieciaki recytują epitafia, jak czytają imiona swoich zmarłych zwierząt. Jednym z tych głosów jest głos Jonathana Brandisa, który zagrał młodego Billy'ego Dunbora w innym filmie, no oczywiście, że tak, w tym filmie
a właściwie w miniserialu To z 1990 roku, tam gdzie Tim Curry w roli Pennywise'a wystąpił. Więc jak widzisz, tutaj jest mnóstwo tych rzeczy, tym bardziej, że akurat książki, akurat świat Stephena Kinga, on się bardzo często przenika, wiesz, wiele razy jest wspomniane jest, o proszę bardzo, tutaj co się działo w Cujo, o tutaj jedziemy, proszę bardzo, sobie autostradą, niekoniecznie ten film, ale jest powiedzmy zjazd na Derry i tak dalej, i tak dalej. To się rzeczywiście u Kinga bardzo często pojawia, no i taki wiesz, no można by powiedzieć, że to był pierwszy, zanim jeszcze Kevin Smith zaczął to robić i oczywiście wiele lat później Marvel, można by powiedzieć, że to był pierwszy twórca, który stworzył swoje uniwersum, gdzie to rzeczywiście wszystko się pojawiało, wszystko się przewijało, ale jakoś to rzeczywiście jest i aktorsko, muszę powiedzieć, ten film, no jest kilka scen, które naprawdę nie powalają, ale umówmy się, to nie jest produkcja, gdzie ja bym chciał obejrzeć ten film, gdzie oglądam i mówię, o proszę bardzo, patrz jak ona pięknie operuje słowem, jak to jest, no nie no, rzeczywiście to jest horror, to akurat nie o to chodzi, ale powiem tak, jak na horror wystarczy, aczkolwiek scena, kiedy mamy właśnie Zeldę, cała ta scena z Zeldą, oczywiście nie chodzi mi o aktora wcielającego się w Zeldę, tylko o dziewczynkę wcielającą się w młodą bohaterkę, no powiedzmy, że może niekoniecznie. Jeżeli mam tutaj, porównywać Miko Hughesa, który ma 30 miesięcy i tutaj rzeczywiście ją, no to różnie to rzeczywiście wyglądało, ale akurat może rzeczywiście jak najbardziej być, zresztą do aktorów jeszcze wrócę za chwilę, bo jak już mówiłem wcześniej, na ten film duży wpływ miał Stephen King. No, to był jego pierwszy scenariusz, który w ogóle napisał na podstawie swojej twórczości, więc bardzo się zawiódł, że to ma być zrobione tak, a nie inaczej. Nie ma możliwości, żeby było źle. Nawet do tego stopnia, że kiedy oglądasz scenę i to jest ta scena, gdzie Ellie huśta się, no, na huśtawce na tym drzewie, tego drzewa tam nie było. Po prostu oni znaleźli budynek, znaleźli dom, powiedzieli, on jest super świetny, ale tutaj przydałoby się jeszcze jakieś drzewo. No i dobra, jedziemy dalej, szukać, kombinować. Kilka kilometrów dalej znaleźli to drzewo. No ale to nie można tak zrobić, prawda, cyfrowo wyciąć, to wtedy się nie dało oczywiście. Więc wykopali to drzewo, a jak oglądałaś film, to wiesz dokładnie, że to jest ogromne drzewo, ale wykopali, przenieśli na tamto, zasadzili, przesadzili, dziękuję bardzo, w porządku. No wiadomo, że ktoś powie, że nie przesadzać starych drzew, ale da się, jak najbardziej można było zrobić, więc jakiś taki był, powiedzmy, kompromis, więc pewnie, że tak. No oczywiście, skoro to jest cmentarz dla zwierzaków, no to w tym filmie ogromną rolę odgrywają zwierzaki. Bo pewnie, że tak, no bo musi tak rzeczywiście być. I tutaj jest rzeczywiście nie inaczej, bo kotów jest cała masa. Zresztą 7 kotów grało Churcha, głównego kota. Church, skrót od Churchilla, a nie od kościoła, także spokojnie, nie było to najgorzej. Ale zastanawiało mnie, ponieważ te oczy tego kota się świecą. Ja mówię, no ale jak to jest zrobione, że te oczy się tego kota świecą? O co tutaj chodzi przecież rzeczywiście? I okazało się, również posiłkuje IMDb, że koty mają taką cechę, że ich siatkówka odbija światło. Niewiele zwierząt ma tę cechę, ale koty tak. Ekipa filmowa umieściła światło bezpośrednio nad obiektywem kamery, więc gdy kręcili z kotami, światło odbijało się w stronę kamery. No, my oczywiście tego nie widzieliśmy, więc jak najbardziej było w porządku. Ale te zwierzaki rzeczywiście tutaj dają radę, bo czy to kotek, czy inna sprawa, no bo wiadomo, też dowiadujemy się między innymi od Jada, dowiadujemy się o jego piesku. Tak też się zastanawiałem przez chwilę, skoro mowa jest o zwierzętach, no, że ten jego piesek zmarł, no i potem powiedzmy powrócił, bo tam jest oczywiście więcej. To nie jest nagle tak, że ten ich starszy sąsiad, który tam się gdzieś pojawia, nie wiedział co się dzieje, on dokładnie wiedział co się dzieje. Kiedy zaproponował właśnie Louisowi, żeby zakopali jego kotka i żeby ten kotek powrócił, no bo skoro go przyjechało auto, a to jest uwielbiane dziecka, jego zwierzątko, no to musi być rzeczywiście w porządku. I tak się właśnie zastanawiałem, o co z tym Jadem chodzi, ale o tym będzie jeszcze za chwilę. Nasi bohaterowie, no tak, no Louis jest lekarzem, prawda, pracuje sobie spokojnie w klinice, no i przytrafia się właśnie taka sytuacja, że tam jest jeden facet potrącony przez auto, Paskow się nazywa, bardzo ładnie. No i tutaj muszę powiedzieć, że efekty specjalne tipes topes, naprawdę to jak to jest zrobione, no to mi się podoba bardzo, rzeczywiście jest wypracowane, ale ten Paskow, ja właśnie tak postanowiłem i jego i Jada, tego starszego gentlemana po dwóch stronach. Bo Paskow się pojawia, on jest, no ja później jako duch,
ale on ostrzega Louisa, nie rób tego, nie idź tam, to się nie dzieje i tak dalej, ponieważ on chciał mu pomóc, no mimo, że no, można sobie łatwo wyobrazić, że spotkanie z ciężarówką twarzą w twarz niekoniecznie jest bardzo, bardzo dobre, ale mamy tutaj ducha, zjawy, no, który straszy, bo rzeczywiście ten Paskow kilka razy tak się pojawia, no oczywiście to wiadomo, jest trik, ale rzeczywiście jest to zrobione w ten sposób, że on straszy, ale wydaje on się być dobrym duchem, nomen omen, wiesz? Że rzeczywiście on pomaga, on chce pomóc, mówi rób to, nie rób tego. Tak samo później właśnie żonie Louisa również mówi jedź do męża, zrób to, zrób tamto. A z drugiej strony mamy właśnie Jada, Fred Guarini w tejże roli, który tak naprawdę bez zapytania się naszego bohatera o to, co on myśli o tym, ażeby ten powiedzmy kot powrócił, bo on sam tego psa właśnie miał wiele, wiele lat temu i ten pies powrócił i on nie powrócił jako dobry piesek, tylko powróciła jako bestia, która po prostu była no, zastrzelona później przez bodajże ojca, bo okazało się, że no, delikatnym z niej był i tak naprawdę czy tym złym powiedzmy jest ten duch, który no, jest tam i z założenia duch, no to musi być zły, ale pomaga, czy ten powiedzmy starszy pan, który tam sobie siedzi gdzieś na ganku, popija herbatkę i w ogóle wszystko w porządku, ale cała tak, że można powiedzieć lawina wydarzeń jest zapoczątkowana przez to, że głupio nie pytając się o nikogo, mówi, to będzie dobre dla ciebie, mimo że wiedział, że co się może wydarzyć, wiesz? No i to tak troszeczkę niekoniecznie mi się to podoba, czy ten Judd to jest pozytywny bohater, czy nie, ale zabawnie było, bo jest scena, no tam chodzi mi konkretnie o tę scenę, kiedy nasz bohater Louis w nocy wstaje i właśnie ten Paskow, ten, który nie żyje, nawołuje go, chodź ze mną, idziemy do lasu i tam chcę mu powiedzieć o tym cmentarzu dla zwierząt, że tam dalej nie idziemy, bo tam jest zło. Zresztą to zło nie jest tutaj wyjaśnione specjalnie, o tym za chwilę troszeczkę powiem, no ale akurat rzeczywiście tą scenę, kiedy nakręcili, pierwszy pomysł był, on po prostu jest ciepło, wiadomo, śpi w samych bokserkach i luzik, no i kiedy nakręcili tę scenę, no to kilka osób z ekipy tak popatrzyło na tego Midkeefa, a on rzeczywiście facet dobrze zbudowany. No i pani reżyser stwierdziła, że niby w porządku, niby dobrze, ale właśnie jest ale. To jest scena ważna. Mamy się przekonać właśnie o co chodzi z tym duchem i z tą przepowiednią z całą i z tym wszystkim. I to, że on jest taki ładny, piękny, ma powiedzmy rzeźbę zrobione i nie wygląda powiedzmy jak kawał kloca, odciąga uwagę widza od całej tej powagi tej sceny, więc nakręcono ją jeszcze raz. Tym razem ubrano go już w piżamę od stóp do głów, żeby to rzeczywiście wyglądało poważnie, no ale tak jakoś to rzeczywiście wyszło. Jak już mówiłem wcześniej, nie ma tutaj, co ja bardzo żałuję, rzeczywiście, miałem nadzieję, że to będzie rozwinięte w drugiej części, ale się też nie stało. Nie ma tutaj zbyt wiele, w przeciwieństwie do książki, wytłumaczonego, o co chodzi z tym cmentarzem, co tam jest, bo gdzieś tam coś tam jest niby napomknięte, co nie? Zresztą mam właśnie ciekawostkę na ten temat, ale my tak na dobrą sprawę nie wiemy, czemu te zwierzęta wracają, czemu one wracają jako złe, czy jak ktoś był zły, to on wróci jako dobry, wiesz, bo to jest przeciwstawne. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiono i bardzo żałuję, ale w oryginalnym scenariuszu, oryginalny scenariusz zawierał Wendigo, jest to demon Indian Ameryki Północnej, o którym wspomniano w powieści, ale ostatecznie został wycięty z filmu. Jego obecność jest zasugerowana tylko 2 razy, po pierwsze w scenie, kiedy Louis spaceruje nocą po lesie i słyszy, jak coś dużego przewraca drzewa, a po drugie, gdy Judd po raz pierwszy zabiera Louisa na indyjski cmentarz, w głębi lasu słychać głośny trzask, po którym następuje długie, niemal kobiece wycie. Judd mówi, że to tylko jakiś jakiś knur, ale widać wyraźnie, że sam nie do końca w to wierzy. I rzeczywiście brakuje mi tego, że nie wytłumaczono w tym filmie, dlaczego tak się stało, skąd taki pomysł, bo chciałbym wiedzieć, nie tyle w drugiej, co w nowej wersji troszeczkę o tym będzie, ale tutaj zresztą sam scenariusz, sam film był dużo dłuższy, o tym będzie też za chwilę, no ale niestety nie ma i to mi niespecjalnie robi robotę, że tak powiem, bo chciałbym troszeczkę więcej się dowiedzieć tutaj, jest to w książce, tym bardziej, że sam Stephen King, który
no, napisał to, prawda, napisał scenariusz na podstawie swojej książki, że później się zgodził na to, żeby to było wszystko pocięte. No ja domyślam się, że może już z wiekiem, tak, kiedy się nauczył, stwierdził, może już wiem, może miał prawo do tak zwanego final cut, czyli ostatniego cięcia, czyli on mógł decydować o tym, jak to wygląda. A wtedy, no, domyślam się, że jeszcze aż tak wielką osobowością niekoniecznie musiał być. No i niestety to nie wyglądało dobrze, ale jak mówiłem, ten film został bardzo pocięty, ponieważ no chociażby cenzorzy, tak, z MPAA. MPAA jest to instytucja, która przyznaje certyfikaty, tak, o proszę bardzo, na ten certyfikat mogą iść osoby od 13 roku życia i tak dalej, i tak dalej. No i niestety ten film musiał być pocięty również, żeby nie dostać certyfikatu X. Wtedy to było X, teraz to się nazywa NC17. Chodzi o to, że kiedy film otrzymuje certyfikat X, nie może być rozpowszechniany szerszej publiczności, tylko i wyłącznie kina prywatne, kina, gdzie pokazywane są filmy dla dorosłych, bardzo dorosłych. No i rzeczywiście to automatycznie sprawia, że film nie zarobi tyle, ile można. Więc wycięto dosyć konkretnie ten film. Dodatkowo między innymi jedną ze scen, którą wycięto, to była makabryczny materiał, w którym Gage gryzie Jada w szyję. No więc rzeczywiście to było dosyć poważnie. Ale oprócz tego, że film został pocięty przez MPAA, to również wytwórnia pocięła ten film. Ponieważ oryginalna wersja filmu dostarczona szefostwu Paramount została uznana za zbyt długą, więc nadmiar materiału musiał zostać usunięty. Uznali również, że scena końcowa jest zbyt łagodna i na ich prośbę została nakręcona ponownie, aby była bardziej drastyczna. Więc nie tylko zmieniono zakończenie, ale też wycięto wiele scen i w jednym z wywiadów Mary Lambert właśnie zapytana o to, czy to jest szansa na to, że kiedyś na Blu-rayu, na DVD to się pokaże, powiedziała nie, te sceny niestety zaginęły, dziękuję bardzo, ich już nie ma i nie będzie. I wydaje mi się, że przez to wszystko, że ten film już był pocięty no, na etapie scenariusza w pewien sposób, na etapie nie tylko dostarczania go do MPA, ale do studia, on aż tak wielkiego wrażenia nie robi, bo film jak najbardziej, on jest, jak na tamte czasy oczywiście, efekty wizualne, czyli chodzi mi o charakteryzację, makijaż i tak dalej, wiesz, ten sztuczny barwnik z syropem kukurydzianym, no to rzeczywiście robi wrażenie, jest to naprawdę fajnie zrobione, lokalizacje, pięknie to jest wszystko zrobione, jest wycyzelowane i to mi się akurat, w tym aspekcie mi się film podoba. Jeżeli chodzi o straszenie, tak, jest tutaj sporo straszaków, wiesz, to akurat nie to, że budujemy klimat, mimo że powinno tak być. Bo akurat tak to rzeczywiście powinno być zrobione, ale to akurat nie tędy droga, no bardziej to akurat film jest brutalny, no bo jak łatwo się można domyśleć, kiedy zwierzę powiedzmy gryzie, szarpie, no to mamy wiadomo dosyć obrazowe te wszystkie rzeczy, ale niestety film przez to, co się podziało, aż tak bardzo nie dowiózł. Nie jest to oczywiście ze wszechmiar, nie jest to zdecydowanie najgorsza produkcja na podstawie twórczości Stephena Kinga, aczkolwiek nie jest źle. Zresztą sam King, zapytany w wywiadzie niejednokrotnie, skąd w ogóle pomysł na ten nie tyle film, co na książkę wcześniej. Powiedział, że jest ona zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Więc wiesz, już nie tylko Freddy Krueger na podstawie wydarzeń, które miały miejsce, ale sytuacja była tak, kiedy Stephen King mieszkał w Orrington w stanie Maine ze swoją rodziną, wspomniał, że podczas pobytu tam kot jego córki został zabity na autostradzie. Wyskoczył na ulicę, auto go przejechało. Duża część emocjonalnego wybuchu Ellie Creed została zaczerpnięta bezpośrednio od pogrążonej w żalu córki Kinga. Pamięta również, że kiedyś jego najmłodszy syn prawie wybiegł na drogę, gdy ciężarówka pędziła po niej z prędkością podobnie jak Gage w tymże filmie, a postać Jada Crandalla została oparta na starszym sąsiedzie, który mieszkał po drugiej stronie drogi Kinga. Ponadto w lesie za domem Kinga znajdował się prawdziwy cmentarz dla zwierząt, który stał się podstawą dla tego opowiadania. Zresztą sam King pojawia się w tym filmie. Mniej więcej około 41 minuty gra księdza na pogrzebie. No tak jakoś akurat sobie wymyślił rzeczywiście, że tak będzie zabawnie, będzie fajnie. Ale film miał wszystkie szanse na to, żeby być bardzo dobry, bo budżet, no okej, jak na taką produkcję był fajny, bo budżetu było 11,5 miliona dolarów. Przeliczyłem to na dzisiejsze stawki, byłoby to 30 milionów dolarów, około 30 milionów dolarów, więc całkiem przyzwoicie. Trzeba powiedzieć, że to jest dosyć fajna kwota, tym bardziej, że nawet jeżeli popatrzymy, czasem jest tak, że oglądamy film i jakieś nieznajome postacie, osoby są, a potem 20 lat później okazuje, o popatrzcie, ona wtedy nie była znana, a teraz to rzeczywiście jest gwiazda. No w tym momencie tutaj tak aż nie ma, że możemy powiedzieć o kimś, że jest wielką gwiazdą, prawda?
ale film przy budżecie 11,5 miliona dolarów zarobił ponad 57 milionów dolarów, co na dzisiejszą stawkę dawałoby, oczywiście znowuż inflacja i tak dalej, około 148 milionów dolarów. Więc no wiem, ktoś może powiedzieć, stary, co tu gadasz w ogóle, dopiero co filmy są marvelowskie, które tam zarabiają po 2-3 miliardy, to jakieś 148 milionów. No ale weź pod uwagę, jakie były czasy i jak to rzeczywiście miało znaczenie. Wrzucasz film, robisz film, który potem zarabia, no umówmy się, 5-krotność, więc całkiem przyzwoite, że tak powiem, pieniążki. A poza tym, no wiadomo, problemy z twórczością Stephena Kinga to nie jest nic nowego i tak rzeczywiście było bardzo często. I trzeba powiedzieć, że ten film technicznie nie bardzo się nas zestarzał, bo jak mówiłem wcześniej, efekty specjalne są rzeczywiście fajne, ale nie jest on specjalnie dobrą adaptacją. Powiem w ten sposób, jak najbardziej, ten film mogę polecić, bo to nie jest złe kino, mogę jak najbardziej ten film polecić. Jeżeli nie było dane Ci zobaczyć, to w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę link do tego filmu na Amazonie, możesz sobie go kupić czy wypożyczyć i zobaczyć, jak to rzeczywiście się je, jak to się rzeczywiście wygląda po tylu latach, no bo w tym momencie to ile jest? 36 lat, w momencie kręcenia tej recenzji 36 lat, daj mi w ogóle znać, kiedy to oglądasz, czy to jest 2025, a może 2055, a ja już jestem na emeryturze, gdzieś tam sobie mieszkam na Hawajach, albo rzeczywiście niekoniecznie. Więc tak to jakoś rzeczywiście jest zrobiony ten film. Tak patrzę, mam jakieś jeszcze inne ciekawostki. Tak jest oczywiście, mówiłem wcześniej, że jest mnóstwo nawiązań do innych rzeczy, innych twórczości, oczywiście Stephena Kinga, ale akurat to mnie nie dziwi i no muszę przyznać, że jestem, powiedzmy, w pewien sposób zaskoczony, bo nie spodziewałem się, jak mówiłem wcześniej, ten film już kilkakrotnie oglądałem i no, taki mam zwyczaj, że po prostu jeżeli sobie robię recenzję jakiegoś filmu, to nawet mimo, że obejrzałem go kilka lat temu, to lubię sobie go odświeżyć. Ale no, było dobrze, było ciekawie. Jest to film, który można obejrzeć. Nie ma tego, że znów film na podstawie Kinga, ja już nie chcę, ja już mam dosyć. Mimo, że dopiero co zrecenzowałem 11 części Dzieci Kukurydzy. I akurat tamte wszystkie filmy były beznadziejne, delikatnie mówiąc, a już niedługo część druga, Cmentarze dla zwierząt i potem jeszcze nowa wersja i potem jeszcze druga część tamtego filmu, więc rzeczywiście Stephen King ostatnimi czasy prześladuje mnie. Żałuję, że nie powiedziano więcej na temat właśnie tego Wendigo, tak, że nie powiedziano więcej na temat tego Wendigo, że na temat więcej tego bóstwa indyjskiego, że to właśnie jest jego ziemia, skąd to się bierze, co, gdzie, jak i kiedy, bo może rzeczywiście było sprawne, a inaczej powiem, może nawet rzeczywiście to było powiedziane. Może to było rzeczywiście zrobione, nakręcone, tylko później właśnie panowie w studiu stwierdzili, nie, to jest za dużo informacji, za dużo tego wszystkiego i my nie chcemy, bo to rzeczywiście nie jest potrzebna sprawa. Dajcie nam, powiedzmy, jakiś tam straszak. Tak samo, samo zakończenie zmienione jest. Ok, w porządku, jak najbardziej rozumiem, że musiało być z przytupem, musiało być z wielkim walnięciem w stół pięścią, żeby to rzeczywiście zrobiło wrażenie. Bo pamiętaj, to są lata 80., więc wtedy mnóstwo było wszelkiego rodzaju horrorów od Freddy'ego przez Jasona, Michaela, Chuckiego i tak dalej. Dzieci Kukurydzy, Władcy Lalek. To wszystko oczywiście było w latach 80., więc wtedy, żeby się wyróżnić troszeczkę, no trzeba było pójść w inną stronę i no wiesz, sama już na podstawie Stephena Kinga to też zobowiązuje, więc rzeczywiście, a tutaj może pójść w dwójnasób, wiesz, możemy pójść właśnie w stronę Cmentarza dla zwierząt, a możemy pójść w stronę no nie tych nieszczęsnych Dzieci Kukurydzy, można pójść w stronę na przykład Mizery albo to, a można pójść w całkowicie inne rejony, które niekoniecznie nam się podobały, ale ten film jak najbardziej na plus, to jest rzeczywiście produkcja, którą warto obejrzeć, podobnie jak, oczywiście, że tak, podobnie jak te produkcje, bo tutaj kultowych horrorów już jest całe mnóstwo i nie tylko i wyłącznie adaptacji Stephena Kinga.